Dajesz, dziku. Chyba będziesz miał życióweczkę, co? Stary, mało powiedziane. Meka Targan 20 kilo więcej i robi 2 dotykowe serie. O, kochanie, co tutaj robisz? Pisałam ci przecież, że zapomniałam kluczy. Po co mogłaś pisać? Telefon mam w szafce. Jak, podoba ci się? Marek, śpieszy mi się. Zobaczysz, jeszcze będę najlepszy. Dziś w odcinku dziwaczny klient odwiedza pracowników Lombardu. Wy nie rozumiecie, nie rozumiecie. Piloty to władza. Tego używałem, jak skoki były. Jeszcze za małysza. Matylda nakrywa swojego chłopaka na stosowaniu sterydów. Musisz to natychmiast odstawić. Wiesz, jakie to jest niebezpieczne? Nic się nie stanie. Wygram zawody, tego więcej nie wezmę. Czy ty nie widzisz, co się z tobą dzieje? Jak się zmieniłeś? Teraz mi to oddaj. Nie, nie pozwolę ci się truć, nie! Mąż Marzeny, Kornel, zatrudnia nowego asystenta. O, proszę, to jest mój asystent Iwo. Poznaj. Iwo? Adek daje się ponieść emocjom, stając w obronie klientki. Gościu, co ty robisz? Te sterydy ci do łba uderzyły. Do mnie mój z pajacu? A widzisz tu jakiegoś innego Ciebie widzę. Tak? Marek, zostaw go! Co ty robisz? Co zrobiłeś z moimi suplami? Były na stole, jak wychodziłem. Schowałam do szuflady, zaraz ci je dam. Ja tyle razy ci mówiłem, że mają leżeć na stole. Może je gdzieś przełożyłam? O co się tak denerwujesz? Te tabletki mają leżeć na swoim miejscu. Dozą to w końcu. Marek, co się z tobą dzieje? Przepraszam. To stres. Zbliżały się zawody, a ja muszę w końcu wygrać. Jak nie wygrasz, to świat się nie zawali. Głupoty gadasz 4 razy, byłem drugi, 4 i nic z tego nie miałem. Medale, puchary, to jest nic? Za pierwsze miejsce jest 60 000. Za drugie miejsce dostałeś ostatnio 30, to też jest całkiem ładna suma. Sponsorzy mają w dupie kolejne miejsca, tylko pierwsze się liczy. I tam jest kasa. Tak, tylko wtedy już ci kompletnie odbije na punkcie siłowni i w ogóle nie spędzimy czasu razem. No, nie wiem, że cię trochę zaniedbuję. To się zmieni po zawodach. Wejdę na szczyt i odpuszczę. Na pewno pani zadzwoni przed końcem terminu? Tak, zawsze dzwonimy. A mogę prosić numer, jeśli musiałbym pilnie zadzwonić? Jest na umowie. Ale tu jest stacjonarny. A jeśli będę musiał przedłużyć termin zastawu i lokal będzie zamknięty? Nie daję swojego prywatnego numeru, jeśli pan do tego zmierza. W każdym razie proszę koniecznie zadzwonić, jeśli zapomnę. Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No, widzę, że masz branie u małolatów. Daj spokój. A co z tym naszyjnikiem? Termin zastawu minął, więc wystawiamy. Chociaż wypadałoby zadzwonić do tego gościa, właściciela, nie? No to dzwoń, co za problem. No ale to jest ten twój znajomy, co tutaj te afery robił ostatnio. Żaden znajomy. No ale chyba też nie obcy, co? Chcesz wiedzieć? Proszę bardzo. Koleś mnie prześladował. No to dlaczego nie zadzwoniłaś na policję? Nie trzeba już, bo chłopak zniknął. No dobra, ale jakby się pojawił, to dasz mi znać. Dzięki. Spoko. No to wystawiamy.
Weź to gdzieś postaw w widocznym miejscu. Czuję, że możemy za to dobrze skasować. Wystaw za 6 stówek, okej? Adek drążył temat Iwo. Nie chciałam się nikomu zwierzać. To był mój problem i moja sprawa. Niech każdy zajmuje się swoim życiem. Mimo częstych kłótni Matylda starała się być wyrozumiała dla swojego chłopaka kulturysty i dbała o niego. Proszę bardzo, to jest umowa dla pana i kasa. Coś nie tak? Wszystko okej. To dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Nie ma to jak zaufanie, co? No co się dziwisz, my też bierzemy oświadczenia. No tak, no ale przecież w ten sposób nic nie wypatrzy. Zapraszamy bliżej, zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W czym możemy pomóc? Jestem szefem pilotów i mam problem. Muszę się ich pozbyć. Dobrze, niech pan tego nie wyciąga, dobrze? Ale musi pan wiedzieć, co pan bierze, a tutaj każdy model jest inny. A ma pan jakieś telewizory do tego? Nie, tylko piloty. No to co ja z tym zrobię? Nic pan nie zrobi, bo to tylko na chwilę. Na pewno odbiorę. Jakby pan wiedział, ile osób już mi to mówiło. Proszę pana, te piloty są dla mnie bardzo cenne. I gdyby nie moje małe problemy z czynszem, nigdy by mnie tutaj nie było. Trochę stare te piloty, a działają w ogóle? Nie stare, tylko doświadczone. A przede wszystkim bezcenne. I oczywiście, że działają. To trochę trudno będzie wycenić jak bezcenny. Może no, daj spokój, przecież tego nawet nie ma jak sprawdzić, no. To był kompletny szmelc. Czasem ktoś szuka pilota do konkretnego telewizora, bo uniwersalne nie mają jakiejś funkcji. Ale to nie był ten przypadek. Ten gość był po prostu zakręcony jak słoik. Dziewczyna znalazła podejrzane tabletki w rzeczach swojego chłopaka. Przeczytała w internecie, że są to zakazane środki dopingowe i postanowiła zareagować. Wtedy wolno opuszczacie, jest większa pompa. Co to ma być? Skąd to masz? Znalazłam w twoich rzeczach. Jakoś dziwnie nie trzymałeś tego z resztą odżywek. Oddaj mi to. Nie, to są sterydy. Sprawdziłam w internecie. Anabole. Marek, wpadłeś. No i co z tego? Od kiedy to bierzesz? A co to za różnica? Musisz to natychmiast odstawić. Wiesz, jakie to jest niebezpieczne? Ty nie wiesz to, co piszą, to jest przesada. A jak coś ci się stanie? Nic się nie stanie. Wygram zawody, tego więcej nie wezmę. Nie rozumiem cię. Przecież radziłeś sobie bez tego. No i dochodzimy do ściany. To jest jedyny sposób, żeby wygrać. To nie jest tego warte. Czy ty nie widzisz, co się z tobą dzieje? Jak się zmieniłeś? Dobra, pogadałem po treningu, teraz mi to oddaj. Nie, nie pozwolę ci się truć. Nie! Oddaj to. Co ty robisz, idiotko? To dla twojego dobra! Co ty robisz? Hej, Marek, blokuj się! Ja muszę się uspokoić, Skąd teraz wezmę środki? Chciałeś mnie uderzyć? Zamknij się, Nie śmiesz! Nie widzisz, co się z tobą dzieje! Nie jesteś sobą! Tabletki zrobiły ci sieczkę w głowie! Ona ma rację. Uspokój się! Dobrze, po parę złotych mogę panu dać za te piloty. Co tak mało? Przecież to świetny sprzęt. Ale stary i używany, no wie pan, nie ma na to popytu już. A ja myślę, że zeszły panu w jeden dzień. Niestety. Jakby co? Kolega ma rację, proszę pana. Teraz nowe piloty można dostać za kilkanaście złotych. Ale nie takie. Nawet lepsze, wie pan co, bo pasujące do każdego telewizora, takie uniwersalne. Wy nie rozumiecie. Nie rozumiecie. Piloty to władza. Tego używałem, jak skoki były. Jeszcze za małysza.
jak on wtedy skakał. Pamięta pan? Coś tam pamiętam. A co to zmienia? Pilot miał wtedy moc. Naciskałem ten guzik i jak ten małyż leciał! Wie pan co, to mam dla pana taką propozycję. Niech pan sobie z tym idzie do Małysza, co? Na pewno się ucieszy. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Chciałbym sprzedać taki zegareczek. To zapraszam. I co, nie wierzy pan? On skocznie przeskakiwał, tak jak wtedy Winningen, nasz Adaś Małysz! Dobra, ja nie mam czasu. Może pan już iść? Mogę dać 30. Nie było tak! Niech pan sam powie! Tak, tak było. Może być. Pamiętam, jak skakał Małysz. Byłem wtedy młody, a ten facet dawał mi dużo radości. No ale to nic nie zmieniało. Nie miałem zamiaru przepłacać, a ten szef pilotów był zdrowo szurnięty. Mężczyzna potrzebował pieniędzy, żeby kupić sterydy. Musiał sprzedać wartościowe przedmioty. Nie możesz tego zabrać. Przecież to jest moje. Nieprawda, to jest nasze. Też cię do tego dorzuciłam. Rady są na mnie, możesz mi skoczyć. Czemu jesteś taki? Mój wróci właśnie pytałaś mnie o zgodę. Marek, wykończysz nas finansowo. Nie stać nas na tę chemię. Było mi tego nie wypier... To twoja wina. Jeśli z tym wyjdziesz, nie chcę cię znać. Przecież robię to dla nas. Wezwę Nie policję. wygłupiaj się. Adrian nie mógł pozbyć się klienta, który usilnie próbował zastawić w Lombardzie piloty do telewizorów. I wyobraża pan sobie, cisnąłem telegazetę i Hannawald skoczył bliżej niż Małysz. Da pan wiarę? No, nic mnie już nie zdziwi. To co? Bierze pan te magiczne piloty? Nie, i niech pan już pójdzie, dobrze? Dam panu 200 zł. No wychodzą po 1000. A ten nie jest nowy. Niech będzie 200, okej. Ej, bierzesz? On nie chce wziąć tych pilotów, które poniosły Małysza. Dobra. No do pana mówię, skoku pan nie oglądał, czy co? Dobrze, to by było na tyle. Żegnam pana i pana piloty. Do widzenia. Nigdzie nie pójdę, dopóki nie dobijemy targu. To zaraz ci pomogę, Adek, no. spokojnie, dobrze. Ja się zajmę panem, a ty dokończ moją transakcję, dobra? Umówiliśmy się na 200 zł. Dobrze. To jak będzie? Marzena zainterweniowała w ostatniej chwili. Jeszcze moment, a ten koleś poleciałby dalej niż Małysz. No rozumiem pana problem, ale wie pan co, nie szkoda tych pilotów dla byle kogo? Ale to tylko na chwilę. No tak, no ale jeśli pan ich nie wykupi, to taki doświadczony pilot trafi w ręce kogoś, kto się nie zna. W ręce jakiegoś dzieciaka na przykład. No co pani? No nie mamy na to wpływu, a w dzisiejszych czasach nikt nie ceni doświadczenia, wygląd się liczy. Dała mi pani do myślenia. Ale co ja mam zrobić? To zróbmy tak. My poszukamy odpowiednich ludzi do tych pilotów, a pan przyniesie w zamian w zastaw coś innego. Okej? Okazałam zrozumienie człowiekowi i zadziałało. Czasami tak niewiele wystarczy, by rozwiązać jakiś problem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Ty. Jak ty to zrobiłaś? Wiesz, praca w szkole wymagała elastyczności, znajomości psychologii. No to teraz się przydało. Wiesz co, jak będę miał takiego wariata następnym razem, to po prostu podeślę go do ciebie, co? Bez przesady. Nie możesz tego zostawić! Coś nie tak? Nie przyjmujcie tego, to nie jest tylko jego. Głupotę gada papierosonami. No powiedzcie mu coś. Proszę się uspokoić. Ale jak mam się uspokoić, jak on chce wydać kasę na sterydy? Co z tego, poprawię mu rodę. Sterydy to nic dobrego, proszę pana. No, co pani wie? Brała jej pani kiedyś? Ale spokojnie, no pan jest dorosły i sam decyduje o sobie, prawda? No i o to chodzi. Wyceniacie, czy mam iść do konkurencji? No, jakieś papiery masz do tego? Pokaż. Pilot jest? Ja tam nie uznaję sterydów, no ale jak kto lubi. Jak ktoś woli być wielka klata, mały ptaszek, no to proszę bardzo. No faktycznie umowa jest na pana. Ale co z tego? Płaciliśmy po pół. Nie rób sceny, nie przeszkadzaj. Nie rozumiesz, że Panuję sterydy nad są złe? sytuacją. No widziałam ostatnio. Co on robi?
Gościu, co ty robisz? Te sterydy ci do łba uderzyły. Do mnie mój pajacu? A widzisz tu jakiegoś innego Ciebie widzę. Tak? Marek, zostaw go! Uspokójcie się, bo to jest nieszczęście! Chodź. O, knockout. Kornel? Nie jest. Nic ci nie jest? Muszę przyznać, że mięśniak był twardy, ale po solidnym ciosie w wątrobę każdy się składa. Jeszcze cię trafię, koleś. Nie strasz, nie strasz. Następnym razem będziesz zbierał zęby z podłogi. No twoje na pewno. Bo po co czekać? Nie, uspokój się, Uspokój jesteś... się. Ledwo chodzisz. Spokój się. Dzwonię na policję. Nie dzwoń, już wychodzę. Chodź, pomogę ci nieść. Wracajmy do domu. Ty już nie masz gdzie wracać. Masz się wyprowadzić. Nie mów tak. Jutro wymienię zamki w drzwiach. Czego nie zabierzesz, to zostawię albo sprzedam. Marek! Spokojnie, on nie chciał tak powiedzieć. Ale on nigdy taki nie był. To przez te sterydy. Proszę, nie zgłaszajcie tego nigdzie. Bez obaw. Nam też nie jest potrzebny taki rozgłos. Dziękuję. Przepraszam za wszystko. No, niezłą masz pracę, kochanie. Mąż Marzeny czekał na Kazimierza, żeby porozmawiać o interesach. Przy okazji chciał zobaczyć, jak sobie radzi jego żona. Kornel, a co cię do nas sprowadza? Wiesz co, szukam zaufanych ludzi do pracy. Może byś mi kogoś polecił? Kazimierz, przepraszam. Te papiery trzeba pilnie zawieźć do księgowej. Adek zapomniał ich zabrać. No to pięknie. Teraz? Ale ja, przepraszam, nie widziałam ich. Były w innym segregatorze. Marzenka nie chciała dla mnie pracować. A to może adrenaliny ci brakowało, bo to u was widziałem gorąco jest. A nie jest tak źle. Akurat tak trafiłeś. No ale dobrze to nie wyglądało. Może jakaś ochrona by się wam przydała. Adek jest. Wystarczy, widziałeś. Kornel, przecież moja Beatka i Marta tu pracowały i żyją, i chwalą sobie tamten czas. Kornel działał mi na nerwy, bo te pytania nie były przejawem troski. On po prostu nie mógł przełknąć tego, że ja nie chciałam być jego sekretarką. Aj, Marzenko, może byś tak jednak przeszła do mnie. Praca znacznie lżejsza. A nie wystarczy ci, że w domu cię wszystko pod nos podtykam? No i jesteś w tym najlepszy. I w pracy też chciałbym mieć taki komfort. No ja też. No nie gniewaj się, żartowałem. Co ty robisz? Puść. A może byś nam tak kawki zrobiła? Nie. Dla mnie to jest za późno na kawę. Ja dziękuję. To herbatkę może. Co, Mary? Proszę cię, zrób nam herbatki. Adek, panowie chcą herbatki. Kornel nie powinien się tak zachowywać. Potraktował Marzenę, jakby była jego sekretarką. A co gorsza, nawet nie zdawał sobie sprawy, jaką sprawił jej tym przykrość. Po pracy Kornel odwoził Marzenę do domu. Atmosfera między nimi była napięta. Przecież nic złego nie powiedziałem. A jak mogłeś mnie tak poniżać przy Kazimierzu? Ale co cię tak uraziło, że chciałbym, abyś pracowała dla mnie? To swoją drogą. Powinieneś uszanować moją decyzję i nie komentować tego. No co ja na to poradzę, że ciężko mi się z tym pogodzić? No czas najwyższy. Ale o co ci chodzi? O to, że martwię się o twoje bezpieczeństwo? Kornel, ja jestem dużą dziewczynką i potrafię o siebie zadbać. Czasem wydaje mi się, że jednak lepiej cię poprowadzić No za to źle rączkę. ci się wydaje. Ja nie jestem twoją służącą. Masz ochotę na kawkę, to sam sobie zrób. No ale co ty, dobrze znam się z Kazimierzem od lat, na pewno tego tak nie odebrał. Ale ja tak to odebrałam. Na to ja już nic nie poradzę. Wiesz co, jak masz takie głupoty opowiadać, to więcej tu nie przychodź. Nie zachowuj się jak dziecko, chodź. Markowi nie udało się kupić nowych sterydów, nie zamierzał jednak odpuścić treningu. Ty, Marek, a jak tam z twoją dziewczyną? Spokój, szkoda gadać, ona nic nie rozumie. A wiesz co? Jak dla mnie to powinieneś też to odstawić. Przed zawodami odstawię, przytoczę krew, bo inaczej wykryją. O kur... Co ci jest? Nic, jakoś niewyraźnie się czuję. Ty, a ty nie przesadziłeś z towarem? Chociaż pan mnie wyjeb... na nie wziąłem dawki. A coś cię boli? Brzuch napierd... Ty, to może cię do szpitala zawiozę, co? Nie wykupię się, zaraz mi przejdzie, kur... Ty dzwoń po pogotowie! Kolejnego dnia jedna z klientek zwróciła uwagę na naszyjnik, który zastawił Iwo, prześladowca Marzeny. I co pani sądzi? Bardzo ładnie, ale chyba mamy tutaj coś lepszego. Na przykład ten.
Też fajne. Ale tamten ładniejszy. Dzień dobry, dzwonię z Lombardu na ulicy Cichej. Dzisiaj kończy się panu zastaw. A może ten? On był bardzo drogi, no ale niestety właścicielka była pod ścianą. Mówiąc między nami, aktorka. Poważnie? A jaka aktorka? No niestety nie mogę powiedzieć, ale na pewno by ją pani skojarzyła. I co, oddała go? Tak, bo to był prezent od mężczyzny, który ją zawiódł. Tylko dlatego. Dobrze, w takim razie wystawiamy na sprzedaż. Może rzeczywiście go biorę. 300 zł. Już zapakuję. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Wiedziałam, co powiedzieć klientce, żeby zniechęcić ją do kupna tego naszyjnika. Miałam wobec niego inne plany. Marzena, dlaczego poleciłaś klientce tańszy naszyjnik, co? Ten do niej nie pasował. No ale chyba już była zdecydowana na ten droższy, prawda? Słuchaj, działałam zgodnie z własnym sumieniem. Po prostu nie pasował do jej urody. No ale przez ciebie straciliśmy szansę na lepszy zarobek. Szczerość popłaca. Zobaczysz, ta klientka wróci do nas po inne towary. A ten naszyjnik... On nie był dla niej. A może był dla ciebie, co? A co ty za głupoty opowiadasz? No co, no w końcu to za tobą lata ten młodziak. Nie będę o tym z tobą gadać. A ten naszyjnik sprzedam, zobaczysz. No, oby. Marzena dała ciała. Powinna sprzedać ten naszyjnik bez mrugnięcia okiem, no ale chciała mieć czyste sumienie. Normalnie drugi lolek. A nawet gorzej, bo tamten by to sprzedał. Dzień dobry. Dzień dobry. Na taką szybką wymianę przyszłam. Jaką wymianę? No wie pani, mam tu zastawione pierścionki i chciałam zostawić te, które mam, a wymienić na któreś z tych, które są tutaj u was. Ale ja tak nie mogę. Jak tam nie może pani? Przecież ja tu co jakiś czas przychodzę i tak robię. No i tak sobie pani tą biżuterię wymienia? No wie pani, żeby się nie nudziło, no bo tak wszystkiego nie wykupię. Odkładam to tak w czasie, no a wie pani, to pewnie będzie na świętego nigdy. No ale ja i tak nie mogę. No niech się pani nie wygłupia. Przecież w umowie każdy jest oddzielnie wyceniony, więc wykupię dwa, a te dwa zostawię. No ale to przecież zapłaci pani prowizję. Powie pani, ile to zapłacę. No dobrze, muszę poszukać pani zastaw. Proszę. No ale jak się to pani opłaca? No wie pani, nie opłaca się, ale ta biżuteria to takie wspomnienie lepszych czasów. Zastaw zostawiam w całości, co jakiś czas przychodzę, wymieniam, no i to jakby nowe było. Koledzy Marka dowiedzieli się o zajściu w Lombardzie. Uznali, że to przez Adriana Marek znalazł się w szpitalu. To ty pobiłeś Marka? Marka? Słuchajcie, nie, no to jakieś nieporozumienie, to on zaczął. A my skończymy, masz przyjeb... gościu. Słuchajcie, jemu chciał swoją dziewczynę bić, rozumiecie to? Słuchaj, Marek jest teraz w szpitalu, ktoś musi za to beknąć. I to będziesz ty właśnie, gościu. W jakim szpitalu, ty? Tak, żeś go łamał, że aż mu coś strzeliło. A teraz my przyjeb... tobie. Ale poczekajcie, on wyszedł stąd o własnych siłach. Ale ty już nie wyjdziesz. Spokojnie, tu jest monitoring. I bardzo dobrze, będzie pamiątka z oglepu tego gnojka. Dobra, chodźcie kozaczki na zewnątrz. Chodź, Nie, ja dzwonię na policję. Cicho bądź. Chodźcie. Dzwonię na policję. Dzwoń na policję. Halo, dzwonię z Lombardu na Cichej. Mamy tutaj napaść. Szybko, bo oni go zabiją! Wycofałem się z Lombardu nie dlatego, że się bałem, tylko żeby nie było strat. Ci goście byli nieźle nadbuzowani. Masz przyjeb... gościu! A jak idzie tylko gliny? Co gliny? Co gliny? Marek przed ciebie wylądował w szpitalu. Nie chciałem mu nic zrobić, ratowałem jego dziewczynę, rozumiesz? I tak cię porwiemy. Wyjazd. Wyjazd! Z mięśniakami poszło mi całkiem gładko, ale info o tym, że jeden gość trafił do szpitala i walczy o życie, mnie przeraziło. Wpakowałem się w kolejne kłopoty. Pół godziny później w Lombardzie pojawił się patrol policji. Dostali zgłoszenie od Marzeny. No dobra, to jak to było z tą bójką?
Było ich dwóch, wszystko mamy na monitoringu. Ale dobrze, no wszystko zostało wyjaśnione, nie wnoszę skargi. Jak to? Normalnie było małe nieporozumienie, ale wszystko zostało załatwione. No a jeśli oni wrócą? Nie wrócą, no wszystko sobie wyjaśniliśmy. Adek, nie wygłupia się, panowie i tak już przyjechali. Ale panowie, jakbyście naprawdę mieli z każdym taką pierdołą przyjeżdżać, to w ogóle nie musielibyście się stąd ruszać, no. No dobra, to nic tu po nas. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Nie rozumiem, ty chcesz im odpuścić? Nie chcę odpuścić, ale co jeżeli to faktycznie przeze mnie ten gość jest w szpitalu, co? Tak, ja jestem świadkiem. Ten facet wyszedł stąd na własnych nogach. To pewnie przez te sterydy wylądował w szpitalu. No może, no ale ja muszę to sprawdzić, no. Poradzisz sobie? Co? Jedź. Bałem się, że naprawdę coś mu pękło po moim ciosie. Wiedziałem, że mu solidnie przyłożyłem. Naszyjnik zastawiony przez prześladowcę Marzeny cieszył się sporym zainteresowaniem. Przykuł też uwagę klientki, która szukała prezentu na imieniny swojej matki. A niech pani pokaże mi jeszcze ten naszyjnik. To jest raczej dla młodszej osoby. Tak pani myśli? No tak, a kolczyki są sporo tańsze. A nie chcę oszczędzać na matce. No rozumiem panią, ale wydaje mi się, że kolczyki będą odpowiedniejsze. Dlaczego? No bo ten naszyjnik nie jest na wszystkie okazje, a kolczyki są uniwersalne. Poza tym są bardzo ładne. Dzisiaj już 2 klientki je oglądały. I dlaczego nie wzięły? Jedna miała za mało gotówki, a druga powiedziała, że jeszcze może się po niej pojawi. Także kto pierwszy, ten lepszy. No cóż, w takim razie nie będę zwlekać z decyzją, wezmę je. To poproszę, 250. Proszę. Mhm. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Do Dziękuję, widzenia. do widzenia. Adka nie było w pracy, więc spokojnie mogłam wykupić ten naszyjnik bez zbędnych pytań. Adek nie zrozumiałby moich intencji. Adrian pojawił się w szpitalu, żeby zapytać o stan zdrowia kulturysty. Skoro nie jest pan z rodziny, nie mogę udzielić takich informacji. A to jest mój kolega, no niech pan mi powie, co? Proszę pytać jego dziewczynę, tam siedzi. Co z twoim chłopakiem? Ty draniu, to twoja wina. Co to odwalasz? Przecież cię broniłem, nie pamiętasz już? I co z tego? Marek walczy o życie. Przecież nie chciałem mu zrobić krzywdy, no. Ale zrobiłeś. Co z nim jest? Miał krwotok do brzucha, do otrzewnej. Właśnie jest operowany. Wiedziałem, że jeśli facet z tego nie wyjdzie, to zarobię wyrok za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Masakra normalnie. Jakby jakieś fatum nade mną wisiało. Dziękuję bardzo. W Lombardzie pojawił się mężczyzna, który poprzedniego dnia chciał zastawić piloty. Adriana nie było w pracy. No jak? Z czym? No z tymi pilotami. Znalazła pani odpowiednich ludzi? Szukam, pytam wszystkich, sąduję, czy się nadają, ale wie pan, cały czas brakuje odpowiednich kandydatów. Niech to diabli. No to jest trudniejsze niż myślałam. Najtrudniejsze to są moje problemy z czynszem. To niech pan coś innego przyniesie. Ale nic nie mam. To telewizor niech pan przyniesie. Przecież nie posiadam. Piloty pan ma, a telewizora pan nie ma? No właśnie.
No to przykro mi, to się trzeba uzbroić w cierpliwość. Będę musiał znaleźć inne rozwiązanie. Do widzenia, pani. Do widzenia. Kończysz już? No, jeszcze chwileczkę, także... A te kwiaty to dla kogo? Przepraszam za wczorajsze spięcie. Masz rację, źle się zachowałem. Dziękuję, To wszystko przez ten stres w związku z budową oddziału firmy. Spokojnie, nie mówmy o tym. Ale to jeszcze nie koniec. Dasz się zaprosić na kolację? Kornel pozytywnie mnie zaskoczył. Dawno nie dostałam od niego kwiatów. Szkoda, że na przeprosiny. Teraz będę miał dla ciebie trochę więcej czasu. Zatrudniłem asystenta. No to się cieszę. Kazimierz ci go polecił? Nie, wyobraź sobie, sam się zgłosił, ale od razu przypadł mi do gustu. To musi być dobre. No, zaraz się sama przekonasz. Zawiezie nas do restauracji. A nie wykorzystujesz za bardzo człowieka? Bez przesady. Wrócimy sobie taksówką. A chciałbym się napić z tobą do kolacji wina. O, proszę, to jest mój asystent Iwo. Poznaj. Iwo. Marzena. Panie Kornelu, dokąd jedziemy? No właśnie myślę. A może ty znasz jakąś fajną restaurację? Niedaleko jest całkiem fajna włoska knajpka. Może być? Może? Dzwonię i rezerwuję. Widzisz? Jakiego mam sprawnego asystenta? Iwo powrócił. Już myślałam, że da mi spokój, a on zatrudnił się u Kornela. No na to bym nie wpadła. Kolejnego dnia Adrian poprosił Marzenę, by otworzyła lombard. Jej relacje z Kornelem poprawiły się, ale szybko mógł je popsuć prześladowca. No dobra, to leć już do pracy, bo ja też muszę popracować. Pa. Co to miało znaczyć? Dlaczego zatrudniłeś się u Kornela? Potrzebowałem pracy. Daj mi spokój. Przestań mnie prześladować. Nie rozumiesz, że jesteśmy sobie przeznaczeni? Że tylko ze mną będziesz szczęśliwa? Nie słucham cię. Daj mi spokój. Ej, kto ci tak wkurzył? Szkoda gadać. Mąż? Nie mąż, koleżanka. Dobra, co z tym kulturystą? No, nieciekawie. Muszę zgrać monitoring dla potwierdzenia mojej wersji zdarzeń. Dla policji? No, póki co, na wszelki wypadek. To aż tak źle z tym kulturystą? No ciężko. Walczy o życie. Miał operację, jakieś krwawienie z wątroby. Ciężka sprawa. Fatalnie. Bałem się, że pójdę siedzieć. Musiałem się bronić. Za żadne skarby świata nie chciałem wracać za kraty. Jedna wizyta wystarczy. Do lombardu przyszła Matylda, dziewczyna mężczyzny, którego pobił Adrian. O, dzień dobry. Dzień dobry. No i co z nim? Operacja się udała. To dobrze. Ja jeszcze raz przepraszam. Nie, to ja przepraszam. Ale jak, za co? Nie rozumiem. Twój cios uratował mu życie. Ale jak to? Mógł się przyczynić do pęknięcia guza w wątrobie. Guza? Tak, doszło do krwawienia dotrzewnej. W szpitalu zrobili wszystkie badania i wzięli Marka na operację. Okazało się, że ten guz to nowotwór. Uratowałeś mu życie. To było zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Dlatego pojechałem z tą dziewczyną do szpitala, żeby się upewnić, że nic nie pokręciła. Zadzwoniłem do ojca, żeby mnie zastąpił. Do widzenia. Marzenka, no i co on tam znowu nawywijał? No nic, tym razem nic. Powiem więcej, nawet uratował komuś życie.
Co ty powiesz? No tak, no bo gdyby ten facet nie trafił do szpitala, no to nie wiedzieliby, że ma guza w wątrobie. To niesamowite. No to rzeczywiście facet miał szczęście. No ale jak długo Adek będzie się jeszcze pakował w kłopoty, co? No, tym razem to naprawdę nie była jego wina. No dobrze, dobrze. Najważniejsze, że nic złego się nie stało. Marzenka, a u ciebie wszystko dobrze? Tak, tak. I bardzo ci dziękuję za interwencję. W jakim sensie? No Kazimierz, no nie udawaj. No przecież ty podpowiedziałeś Kornelowi te kwiaty i romantyczną kolację. Nic nie wiem, ale cieszę się, że spędziliście fajny wieczór. No tak, gdyby tylko jeszcze przestał traktować mnie jak małą dziewczynkę, to byłoby super. No co, przyzwyczaił się. Poznał cię, jak byłaś małą dziewczynką. A ja zakochałam się w starszym ode mnie mężczyźnie. Wtedy mi imponował. No co, a teraz już nie? Dojrzałam. Nie ma już tamtej beznadziejnie zakochanej smarkuli. A Kornel udaje, że czas stoi w miejscu. Co masz na myśli? No, nie jest już tym najmądrzejszym, najwspanialszym. Pora, żeby to zrozumiał. Napiłem się kawki? Dogodzenie to moja sprawka. Lubiłem Kornela i zależało mi na jego i Marzeny szczęściu. A szczęściu, jak wiadomo, dobrze czasem pomóc. Adrian i Matylda przyszli odwiedzić Marka. Mężczyzna był akurat badany przez lekarza. Jak on się czuje? Wyjdzie z tego. Ale co to konkretnie było? Pacjent miał gruczołaka wątrobokomórkowego. To nowotwór. Choć niezłośliwy, ale może się w taki zmienić. Ale ten guz pękł, tak? To szczęście w nieszczęściu. Był już dość duży, więc to był ostatni dzwonek. Ale skąd się wziął? Przyczyny są różne, ale pacjent był w grupie ryzyka. Stosował doustne sterydy anaboliczne. To jeden z czynników zwiększających zachorowalność na ten typ raka. Jak to możliwe? Przecież Marek ciągle się badał. Ja widziałam wyniki. W badaniach krwi i próbach wątrobowych ten typ nie daje objawów. Dopiero USG lub tomografia. A pan używa anabolików? Nie. Na pewno? No pewno. Niech się pan lepiej przebada. Ucieszyłem się, że gościu z tego wyjdzie. Rozbawił mnie też lekarz, który myślał, że biorę sterydy. Jak widać, można osiągnąć podobne efekty, nie stosując żadnego niedozwolonego badziewia. W Lombardzie pojawiła się klientka, której Marzena poleciła kupno kolczyków na imieniny matki. Dzień dobry. I jak? Mamie podobały się kolczyki? Zachwycona, dlatego muszę podziękować. Nie ma sprawy. Ale nie mogę zapomnieć o tym naszyjniku. Dla siebie bym wzięła. No niestety, ale już sprzedany. Naprawdę? Szkoda. To może coś innego pani weźmie? Może innym razem. Do widzenia. Do widzenia. Nie chciałam, żeby ktoś kupił ten naszyjnik. Miałam wobec niego swoje plany. Musiałam definitywnie zakończyć sprawę z Iwem. Dokąd go zabieracie? Do badania. Proszę się odsunąć. Marek, kochany. Skarbie, jesteś tutaj? Dzięki, koleś. Co, już mnie nie chcesz dojechać? Jak wyjdę, to się oddzięczę. Nawet w szpitalu go nachodzi. Koleś, wychodzimy. Uspokójcie się, dzięki niemu Marek żyje. Jak to? Panowie, jak już tu jesteście, to może zróbcie sobie badania, co? Sam się zbadaj, my jesteśmy zdrowi. Weź im to wytłumacz, ja uciekam do pracy, także trzymajcie się. Byłem wykończony psychicznie. Zeszło ze mnie całe ciśnienie i najchętniej wróciłbym do domu. Ale obowiązki wzywały. Ojciec miał mnie zastąpić tylko na chwilę. No i co z tym chłopakiem? No będzie żył. Ech, Adek, ty to masz więcej szczęścia niż rozumu. No ale ja broniłem tylko tej dziewczyny, tak? No widziałem, tak. Widziałem monitoring. No ale tak czy inaczej skutki mogły być opłakane. No ale wszystkiemu były winne te sterydy, a nie ja.
Ale jak to? Normalnie. To od tego gówna dostał raka, rozumiecie? Jak mu przyłożyłem, no to pękło. Położyli go na stół, wycięli. No i wygląda na to, że wszystko będzie dobrze. No, co ty nie powiesz? Ale mam nadzieję, Adek, że ty tego świństwa nie bierzesz. Nie, ja tego nie potrzebuję, tatuś. No to dobrze, to dobrze, dobrze. Rozbieraj się. Tej bójki Adek mógł uniknąć, ale jak zwykle świeżbiły go łapy. Jednak tym razem zachował się szlachetnie. Bronił kobiety. Tak go wychowałem i jestem z tego dumny. No to będzie 50 zł. Już dam pani paragonik. O! Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Ty sprzedałaś ten naszyjnik? Był ładny, to szybko poszedł. Mówiłam, że nie będzie z nim problemu. No dobrze, no to następnym razem, jak będziesz zachwalać towar, to zachwalaj ten droższy, dobrze? No przyznaj, wyszło na moje. 2 sprzedane przedmioty zamiast jednego. Ustalmy, że miałaś szczęście, okej? Raczej dobrze dobraną strategię sprzedażową. No dobra, grunt, że Lombard zarobił. A ty się gdzieś wybierasz? No właśnie chciałam wyjść chwilkę wcześniej. Co się dzieje? Mam sprawę do załatwienia na mieście. Mogę? No dobra. No cześć, pa. No to cześć, pa. Musiałam wymyślić, jak rozwiązać sprawę z Iwem. Wszystko zmierzało do katastrofy, a ja nie miałam na to sił. Marzena, musiałem cię zobaczyć. Co ty tutaj robisz? Ty mnie nękasz? Daj mi spokój. Nie mów tak. Proszę cię, rzuć pracę u Kornela. Nie mogę, no muszę z czegoś żyć. Ty mi życie rujnujesz. No przepraszam cię za to, co robiłem, no. Ale no wariowałem po prostu, widząc cię z tymi wszystkimi mężczyznami. Teraz wiem, że to była pomyłka i że nie ma nikogo oprócz twojego męża. Ty mnie śledzisz dalej? No bo cię kocham. A ja cię zaczynam nienawidzieć. Zabieraj to. Zabieraj, proszę bardzo, zabierać. Zabieraj to. Masz. I rzuć pracę u Kornela. Kochasz mnie. Naprawdę mnie kochasz? To daj mi żyć po mojemu. Nie można nikogo zmuszać do miłości. W następnym odcinku klientka oddaje w zastaw znaleziony neseser. Co pani robi? Ile dostanę za ten neseser? Ziutek przyprowadza do Lombardu nietypowego kolegę. Tancerz zespołu zagranicznego. Good afternoon. Angelika prosi Mariusza o pomoc w poważnej sprawie. Angela, ja już skończyłem z takim życiem. Nie mogę ciągle wdawać się w awanturę. Wiem, ale ostatni raz, proszę. Za kogo ty mnie masz? Za jakiegoś najemnika? Marysia jest zła na mamę o spotykanie się z innym mężczyzną. Nie szukaj mi nowego taty. Ale Marysia, uspokój się. Ja nie szukam dla ciebie nowego ojca, a dla siebie nowego faceta. Ja po prostu mam prawo do normalnego życia. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.